Zastosowań AI w życiu codziennym jest nieskończona ilość, a wiele z nich pokazujemy w filmach na naszym kanale. Zastanówmy się jednak, w jaki sposób korzystamy z pomocy sztucznej inteligencji przy projektowaniu prezentacji w PowerPoint. Przejdźmy sobie przez wszystkie kroki, jakie musimy wykonać. Zaczniemy oczywiście od przygotowania konspektu naszej prezentacji. Dobry plan to podstawa i zdecydowanie łatwiej będzie nam się pracowało nad resztą. Wpisujemy prompt i otrzymujemy gotowy plan. Kolejny krok to przygotowanie zawartości naszej prezentacji, więc zajmujemy się tym w kolejnym prompcie. A jak już to mamy zrobione i zawartość naszej prezentacji jest wklejona w PowerPoint, to warto by było wygenerować kilka obrazków, tak aby nasza prezentacja była atrakcyjna dla odbiorców. A czy nie dałoby się dużo łatwiej, gdyby można było to zrobić wszystko jednym promptem i to od razu w aplikacji PowerPoint? Ale chwileczkę, przecież tak można. W ramach subskrypcji Microsoft 365 nasz PowerPoint ma magiczne moce w postaci Copilot, bezpośrednio wbudowanego w aplikację. I ten film właśnie jest o tym. Usiądź wygodnie, w minutę zrobimy kompletną prezentację PowerPoint razem z grafikami. Jak to działa? Zobaczysz na sam koniec. Czas start. Po uruchomieniu PowerPoint, bez względu na to, czy jest to aplikacja na komputery PC, Mac lub wersja przeglądarkowa, po otworzeniu prezentacji obok pustego slajdu mamy ikonę, która rozpoczyna tworzenie. Wybieramy opcję Utwórz nową prezentację i wpisujemy po prostu, o czym ma być. Im więcej dodamy informacji, tym bardziej będzie ona przypominała nasze wyobrażenie o tym, jaki ma być rezultat. Teraz jesteśmy na pierwszym etapie, czyli przygotowaniu konspektu. To pierwszy krok, który przybliża nas do efektu końcowego. Po chwili mamy gotowy konspekt z podziałem na sekcje oraz slajdy. Mamy tutaj możliwość zmiany kolejności, usunięcia, jeśli coś nam nie odpowiada, lub dodania, jeśli powinno się znaleźć więcej informacji. My chcemy dodać tygodniowy plan treningowy, więc wybieramy plus i wpisujemy. Ponownie po chwili mamy dodaną sekcję. Teraz przychodzi czas na wybranie stylu prezentacji. Mamy wiele opcji do wyboru, więc na pewno może nie być to łatwe zadanie, aby zdecydować się na ten właściwy. I zawsze można popróbować z różnymi stylami, aby sprawdzić ten odpowiedni dla nas. My wybierzemy szybka nauka i przechodzimy do kolejnego kroku. Są dwa sposoby do wyboru, w jaki mogą być generowane grafiki. Pierwszy z nich to obrazy generowane przez AI, gdzie możemy wybrać również ich styl. Warto tutaj podkreślić, że PowerPoint zajmuje się wszystkim za nas. Każda grafika będzie dopasowana do slajdu, a cała prezentacja będzie dzięki temu spójna wizualnie. Drugi sposób to bank obrazów, który wchodzi w skład Microsoft 365. To mało znana funkcja, dzięki której mamy do dyspozycji ikony, grafiki, a nawet filmy w ramach subskrypcji, które możemy wykorzystać do naszej prezentacji. Wszystko posegregowane z możliwością wyszukiwania po typie oraz zawartości tych elementów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co oferuje Microsoft 365, zapraszam do tego filmu, w którym zdradzam wszystkie szczegóły na temat Microsoft 365 i jego różnic Office Home 2024. Opcja, którą wybierzemy, ma zdecydowanie wpływ na wygląd naszej prezentacji. Po lewej stronie możesz zobaczyć, jak będzie to wyglądało w przypadku obrazów generowanych przez AI. Tutaj koniecznie muszę dodać, że możemy również wybrać różny styl, co zmienia wygląd grafik. Po prawej, z wbudowanego banku obrazów, tutaj nie mamy możliwości zmiany stylu i grafiki. Wybierane są automatycznie. Sam musisz zdecydować, co będzie lepsze w przypadku konkretnego tematu. My na potrzeby dalszego filmu wybierzemy obrazy generowane przez AI. Styl w formie szkicu i klikamy generuj. Teraz następuje cała magia, a Ty możesz w tym czasie zasubskrybować nasz kanał i nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego filmu. PowerPoint cały czas pokazuje, na jakim etapie jest nasz proces generowania i po zakończeniu dostaniemy gotową prezentację. Temat się zgadza, styl jak najbardziej ok i przede wszystkim wizualnie wygląda to bardzo dobrze. Czy to już koniec naszej pracy nad tą prezentacją? Na pewno nie, ale znaczną część pracy mamy już wykonaną. Teraz możemy się skupić na dogrywaniu detali i przygotowaniu się do wystąpienia. I tu dobra wiadomość, pod każdym slajdem znajdziemy notatki prelegenta, które również zostały wygenerowane przez Copilot.
Teraz piłeczka po naszej stronie i wystarczy to zaprezentować. W tym nikt nas nie zastąpi. To cały czas my zbieramy brawa i uznanie za prezentację. AI jest tylko narzędziem i nie byłoby tej prezentacji bez nas. Gdyby coś takiego było, kiedy ja musiałem przygotować wiele prezentacji do szkoły, moje życie na pewno byłoby łatwiejsze. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tym sposobie przygotowania wersji roboczej prezentacji w PowerPoint. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!